Jakie gorące zaciski, ty! Siemanko, cześć. Zaczynamy trzeci dzień naszego Transalpu. Jesteśmy w rowerowni przy bardzo miłym hotelu, gdzie spędziliśmy dzisiejszą noc. Przed nami droga do Bolzano, około 50 km, trochę asfaltową ścieżką wzdłuż głównej drogi, a potem uciekamy. Chyba będziemy rzucać monetą, bo mamy po lewej albo po prawej stronie drogi do wyboru jakąś fajną górską trasę. Co wybierzemy? Zobaczymy, bo na pewno będzie ciekawie. Pogoda wspaniała, drobne białe chmurki, jest dzisiaj ciepło, długie spodnie poszły do plecaka. Za chwilę startujemy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. To już trzeci dzień naszej wyprawy. Po 2 intensywnych dniach w końcu trafiliśmy do miejsca, które dało nam chwilę oddechu. Hotel Golden Slam przywitał nas od progu wielkim uśmiechem. Dostaliśmy nawet lepszy apartament niż ten, który rezerwowaliśmy. Kiedy zapytaliśmy o możliwość zrobienia prania, poproszono nas jedynie o worek z rzeczami. Kilka godzin później czyste ubrania czekały już na suszarce. Wszystko prosto, wygodnie i bezproblemowo. No i był jeszcze hotelowy pies, trochę przypominający Szarika, który skutecznie poprawiał humor po całym dniu jazdy. Rano byliśmy wypoczęci, najedzeni i gotowi na kolejny etap. Pogoda dopisywała od samego początku, a przed nami był dzień, który miał okazać się jednym z najbardziej pamiętnych podczas całej wyprawy. Nie wiadomo jak to się stało, ale Radek miał tutaj już swoją trasę. Ile masz baterii? 8. 8? Tak. Okej. Pierwszy przystanek zrobiliśmy na kolejnej ławeczce. To właśnie tutaj przy pomocy map i kalkulacji ustaliliśmy plan działania. Dobra, obmyślamy plan. Ile przejechaliśmy, ile mamy jeszcze do przejechania? Dokładnie. Gdzie już nie możemy ładować. Ile macie procent? 70%. 77. Mieliśmy do wyboru 2 trasy.
Sprawdziliśmy poziom baterii, wyznaczyliśmy miejsce obowiązkowego ładowania i policzyliśmy, ile energii możemy zużyć na poszczególnych odcinkach. Decyzja zapadła. Ruszamy. Przez pierwsze kilometry było spokojnie. Asfalt, ścieżki rowerowe i łagodny teren. Wszystko wyglądało bardzo przyjemnie. W tak pięknych okolicznościach przyrody jedziemy szukać czegoś trudniejszego. Asfalt super, pogoda super, ale szukamy podjazdu. Ale gdzieś w środku ciągnęło nas wyżej, w stronę lasu, w stronę gór, w stronę tras, które wymagają trochę więcej niż tylko kręcenia korbami. I w końcu zaczęło się wspinać. Wtedy w głowach zaświtała nam taka myśl: tylko się teraz nie zatrzymaj, bo jeśli zatrzymasz się tutaj, ponowne ruszenie może być znacznie trudniejsze niż sam podjazd. Coś jakby na wyciągu. Ta niteczka taka tam na dole, to jest ten wiadukt, pod którym przed chwilą siedzieliśmy. Przed chwilą widzieliście go na ujęciu z drona. To jest część naszego wspinania dzisiaj. No, jeszcze trochę przed nami. Jaką tam, Karol, wysokość mamy zrobić dzisiaj? 1750 w planie. Zobaczymy, czy się uda. Musi się udać. Nie? Dotrzeć, zobaczyć. Kilometr za kilometrem zdobywaliśmy wysokość. Nachylenie robiło swoje, ale najbardziej zaskakiwało tempo. Tempo, w jakim znikały procenty baterii. Momentami wydawało się wręcz nieprawdopodobne, jak dużo energii pochłania ten podjazd. Na szczęście dotarliśmy do naszego punktu energetycznego w Brunel. Rowery zamówiły prąd, a my kawę i lody. Byliśmy na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza. Fajnie, fajnie, bardzo ładnie i wysoko. Ale wysoko to my dopiero będziemy za chwilę. Podładowaliśmy trochę rowery, wypiliśmy dobrą kawkę, dostaliśmy prądu ile trzeba. Startujemy. No patrz. Uzupełnianie płynów. W takiej pogodzie woda jest bardzo ważna. Do najwyższego punktu trasy brakowało jeszcze niemal 1000 metrów. Wyzwanie dopiero się zaczynało. Po krótkim odpoczynku uzupełniliśmy wodę i ruszyliśmy dalej. No niestety, żeby zjechać z górki, to trzeba najpierw na nią wjechać. Tam się gdzieś drapiemy. Gdzie, tam na samą górę? No to naprzeciwko? Nie. No nie wiem, ale gdzieś na pewno na górę. Podjazd ciągnął się w nieskończoność. Nie był wyjątkowo trudny technicznie, ani bardzo wymagający fizycznie. Był po prostu długi, taki, który powoli wysysa energię zarówno z człowieka, jak i z baterii. Dach świata, zobacz tam.
końcu dotarliśmy na szczyt. Przynajmniej tak nam się wydawało. Komputer pokazywał około 1650 metrów. To oznaczało tylko jedno. Najwyższy punkt nadal był przed nami. Jak się okazało, jednak to nie był koniec naszego podjazdu, więc walczymy z baterią, z podjazdem. Jeszcze trochę wspinania, jeszcze kilka zakrętów, jeszcze kilka minut walki z grawitacją i wreszcie 1750 metrów nad poziomem morza. Najwyższy punkt naszego dzisiejszego etapu. No dobrze, to teraz w dół. To był jeden z tych zjazdów, który pamięta się bardzo długo. Przewinęło się chyba wszystko. Szerokie drogi, wąskie ścieżki, luźny szuter, leśne odcinki i szybkie fragmenty, na których prędkość rosła szybciej niż odwaga. Czekaj, piję. Wiecie, ja już na eko, nie? Dobra.
Ale taka zabawa miała swoją cenę. Przez większość czasu dłonie nie schodziły z hamulców. Po pewnym czasie ręce zaczęły odmawiać współpracy. Przedramiona paliły żywym ogniem. Gdy tylko odpuszczałeś hamowanie, rower natychmiast przyspieszał, jakby chciał jeszcze więcej. O Jezu, ale hamulce. Ja czułem zanim ty dojechałeś, to na moje też. I wtedy pojawił się ten charakterystyczny zapach. Gorące Spalenizny. To może poczekamy teraz, co? Żebyśmy sobie nie zjarali do reszty. My dopiero jesteśmy na kilometra? Na 700. A mam być na ilu? 250. A ile mam jeszcze kilometrów? 3,5. To kulepion musi być. To ja czekam. Robimy przerwę na roweru. Pół godziny mamy. No może akurat, podładowanie chcecie? I don't know what to do for me. 'Cause I've been someplace and I'm trying to get straight, but I'm not for this. I can search for all the ways. Pieces burning. I'm so right at me. I keep searching. Find my brain, but no one taking the rest today. I don't know what to do. I can't break you. I don't know what to say. Chodzenia. Naprawdę nie mamy kroku. Tak jak mówiłeś, będzie pionowo w dół. Karol twierdził, że licznik pokazał 76 km na godzinę. Po zapachu naszych hamulców byliśmy skłonni mu uwierzyć. Klocki hamulcowe były praktycznie rozgrzane do czerwoności. Myślę, że patrz, do samego końca idzie. Zobacz. Zaciski gorące jak żelazko, a tarcze przybrały złoto-brązowy kolor. Pozostało mieć nadzieję, że cały układ wytrzyma do samego końca. I wytrzymał. Niecałą godzinę później wjechaliśmy do Bolzano. Po całym dniu spędzonym wysoko w górach nagle znaleźliśmy się pośród tętniących życiem uliczek, restauracyjnych ogródków i popołudniowego gwaru miasta. Pizza, włoska kuchnia, zimne piwo i chwila oddechu po dniu pełnym emocji. Dokładnie taka nagroda, o jakiej marzyliśmy podczas całego podjazdu. Gdy wjechaliśmy na ten plac, od razu było jasne, to właśnie tutaj dzisiaj jemy. A w głowie nadal buzowały endorfiny po jednym z najlepszych zjazdów całej wyprawy. Wieczorem pozostało już tylko dotrzeć do hotelu, zregenerować się i przygotować na kolejny dzień. Nie mieliśmy jeszcze pojęcia, że następnego dnia czeka nas prawdziwy wyścig z czasem. Czy uda nam się dotrzeć do stacji kolejki? Czy znajdzie się jeszcze miejsce dla nas i naszych rowerów? I który z rowerów osunął się ze skarpy podczas desperackiej walki, by znaleźć się na dole szybciej, niż słońce zdąży schować się za horyzontem? O tym już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!